Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Gdzie pójdzie polska giełda? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam także, że dzisiaj o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Gdzie pójdzie polska giełda? Zaczynamy nowy tydzień, tak de facto dopiero teraz zacznie się prawdziwy handel na rynkach finansowych z powodu tego, że wczoraj święto i wolny dzień miał Londyn, londyńskie City i Nowy Jork, Wall Street. Dlatego też takie prawdziwe wydarzenia zaczną mieć miejsce dopiero podczas dzisiejszej sesji i zobaczymy, jakie jest nastawienie rynku do tych wszystkich informacji, które w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach pojawiły się, a przede wszystkim dotyczące tego, że doszło do porozumienia między republikanami a demokratami w Stanach Zjednoczonych w sprawie limitu długu. Jutro ma być to procedowane przez Kongres w Stanach Zjednoczonych. Natomiast pierwszy wykres, który jest w tle, sygnalizuje nam jednoznacznie, że skarbowi w Stanach Zjednoczonych zaczyna brakować pieniędzy. Jest już bardzo blisko poziomu zera, tak żeby w skarbie nie było żadnej wolnej gotówki na wydawanie. Dlatego też to, co się wydarzyło, powinno mieć przełożenie na rynki finansowe i zobaczymy, jakie Dlatego też dzisiejsza sesja będzie także testem sentymentu. Co rynek myśli, co rynek widzi, jak rynek czuje perspektywy i co może się wydarzyć. Czy te informacje są już w cenach, czy też nie. Czy rynek ma jakieś inne priorytety, czy też nie. I jak to wszystko interpretować. Dlatego też dzisiejsza sesja na rynkach finansowych będzie bardzo istotna. Należy ją monitorować. I dodatkowo nie ma dzisiaj żadnych ważniejszych danych makroekonomicznych. Dlatego też moim zdaniem jednoznacznie będzie ta dzisiejsza sesja sygnalizowała nam test sentymentu i zobaczymy, co się wydarzy. Ale polska giełda, gdzie może iść? Gdzie pójdzie polska giełda? Dlaczego taki prowokacyjny tytuł tego materiału? Z powodu tego, że ostatnie godziny, czyli nocna faza sesji, przynosi nam zaskakujące dla Europy zjawisko. Decoupling postępuje. Część inwestorów, część rynków finansowych, indeksy giełdowe w Azji są podzielone. Niektóre rosną, niektóre spadają. I pytanie jest, gdzie pójdzie polska giełda? Czy dołączy do tych wszystkich indeksów giełdowych, które rosną, chociaż bez fajerwerków, czy też dołączą do indeksów giełdowych, które spadają, ale też jakoś tam nie widać mocnej dynamiki i tendencji. Dlatego też moim zdaniem ta dzisiejsza sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie też testem sentymentu inwestorów na warszawskim parkiecie. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, jak blisko maksimów wszechczasów jest indeks SWIG 80, czyli najmniejsze spółki na warszawskim parkiecie są już bardzo blisko maksimów z 2021 roku i wystarczy jeden mocniejszy impuls optymizmu na parkiecie, by te nowe maksima zaczęły być tworzone, a presja na to, co się dzieje na małych i średnich spółkach, bo na następnym wykresie mamy wykres MWIG, gdzie są zgrupowane średnie spółki z warszawskiego parkietu. Tutaj także widzimy presję na to, żeby ta tendencja wzrostowa była kontynuowana. Każda kolejna korekta jest bardzo płyciutka, czyli wniosek jest taki, że kapitał polski, kapitał, który inwestuje właśnie w mniejsze i średnie spółki, to on uwierzy w tendencję wzrostową i że giełda pójdzie w górę. Także odpowiedź na pytanie polskich inwestorów, gdzie pójdzie polska giełda, jest optymistyczna, ponieważ bazujemy tutaj na zachowaniu tych średnich i małych spółek, które są zgrupowane w poszczególnych subindeksach warszawskiej giełdy papierów wartościowych. A sam indeks WIG, czyli szeroki rynek, widzimy, że wyszedł ewidentnie nad maksima z początków 2023 roku i też sygnalizuje ochotę na tendencję wzrostową, dlatego też
myślę, że będziemy świadkami dzisiaj bardzo interesującej sesji, która nam pokaże, w którą stronę rynek się będzie nam tutaj pozycjonował. Natomiast indeks dużych spółek, indeks WIG20 jest zaklęty między dwoma poziomami. Widzimy, że ten wystrzał optymizmu z ostatnich dni przyniósł nam powrót w okolice 2000 punktów. I teraz rynek ma moim zdaniem bardzo czytelną sytuację. Albo wróci na ten poziom psychologiczny 2000 punktów, a to będzie oznaczało, że popyt na ryzyko wygrał, atakuje, ma przewagę i ma ochotę na tendencję wzrostową. I naprawdę otworzy się perspektywa nawet do 20% wzrostów indeksu WIG20 w perspektywie następnych miesięcy, albo spadniemy poniżej tych minimów, które pod koniec poprzedniego tygodnia były utworzone, a w takiej sytuacji zmiana nastawienia na prospadkowa stanie się faktem i rozpocznie się większa korekta spadkowa, ponieważ analiza techniczna w ujęciu tygodniowym będzie sprzyjała tezie o tym, że taka korekta się zacznie materializować. Dlatego też te dwa poziomy, które są mniej więcej oddalone o 50 punktów, są punktami odniesienia i będziemy do nich wracać bardzo często, praktycznie w tym tygodniu za każdym razem, ponieważ albo opór zostanie pokonany, albo wsparcie i to nam pozwoli określić pozycjonowanie się dużych inwestorów co do tego, w jaki sposób oni bazują i jakie mają perspektywy co do warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Przypominam, że inwestorzy zagraniczni bazują przede wszystkim na tych dużych spółkach, na wielkich spółkach z indeksu WIG20, ponieważ one są najbardziej płynne i inwestycje inwestorów zagranicznych to tutaj właśnie koncentrują się na tym indeksie WIG20. Dlatego bądźmy wyczuleni na wszystkie zmiany, które wkrótce się pojawią na tym indeksie. Ja osobiście spodziewam się, że tendencja wzrostowa będzie jednak kontynuowana i spodziewam się dalszych wzrostów. Ale Ty, drogi widzu, jeżeli masz inne zdanie albo masz zdanie takie same, zachęcam tam na dole w komentarzu, żebyś je wyraził i zobaczymy, czy w komentarzach jest więcej zwolenników tendencji wzrostowych, czy też tendencji spadkowej, więc zachęcam do tego, żeby tam na dole w komentarzu żebyście wyrazili swoje zdanie, czy nastawiacie się na wzrosty, czy też na spadki. Zrobimy sobie taką społeczną ankietę i badanie sentymentu. Natomiast gdzie pójdzie polska giełda w długim terminie? Najlepiej moim zdaniem obrazuje zachowanie euro-dolara i na tym następnym wykresie widzimy WIG20 na przestrzeni ostatnich 23 lat i zachowanie euro-dolara. I wniosek jest jednoznaczny. Drodzy Państwo, ja tworząc tą tezę i bazując na niej mówiąc ją bardzo często o tym, że hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych zależy od zachowania amerykańskiego dolara względem euro. Czyli to, co się wydarzy na eurodolarze w długim terminie będzie determinowało hossę albo bessę na warszawskim parkiecie. Widać to po prostu jednoznacznie. Ta korelacja między zachowaniem eurodolara a indeksem WIG20 jest po prostu widoczna jak na dłoni. Im dalej będziemy w tendencji spadkowej na eurodolarze, tym nie będzie hossy na warszawskim parkiecie na indeksie WIG20. Natomiast jeżeli faktem jest, że teraz mamy do czynienia z odwracaniem się tendencji wzrostową na eurodolarze w długim terminie, to hossa na warszawskim parkiecie stanie się faktem. Jeszcze raz przypomnę, bez względu na to, kto wygra wybory, jaki będzie system monetarny, jaka będzie polityka monetarna, jaka będzie polityka fiskalna, co powie poszczególny członek RPP czy też prezes Narodowego Banku Polskiego, nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ kapitał zagraniczny, który w takiej sytuacji na wzrostowym eurodolarze w długim terminie będzie oznaczał wypływ środków z Wall Street i one będą szukały na świecie stopy zwrotu, będzie oznaczał, że część tego kapitału spływa i napływa do warszawskiej giełdy papierów wartościowych, a inwestorzy zagraniczni, licząc na to, że zarobią nie tylko na zmianie ceny akcji, ale także na kursie walutowym, będą koncentrowali się przede wszystkim na dużych spółkach. Więc wniosek jest taki, że hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie, jeżeli będą wzrosty euro-dolara, jeżeli będą spadki, to raczej tutaj będą spadki warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Moim zdaniem jest jednak większa szansa, że będą wzrosty euro-dolara w średnim i w długim terminie, więc spodziewam się hossy.
powtórzenia się schematu sprzed 20 lat, tak mówiąc bardzo już odważnie. Natomiast te perspektywy moim zdaniem są uzależnione teraz od tego i daje sile albo słabości amerykańskiego dolara, jak już wiecie, drodzy Państwo, 80% wpływu na to, co się wydarzy na warszawskim parkiecie. Taki jest gigantyczny wpływ międzynarodowych przepływów na sytuację na warszawskim parkiecie. Naprawdę to kapitał zagraniczny kreśli kreski na warszawskim indeksie WIG20, a kapitał polski jest skoncentrowany przede wszystkim na tych małych i średnich spółkach, o których była mowa. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, polskie obligacje, jeżeli są kupowane, to powinien być równolegle kupowany złoty. Na chwilę obecną na razie jesteśmy cały czas bardzo stabilni i widzimy, że złoty jakoś nie podlega teraz tym tendencjom, które na euro-dolarze są, a euro-dolar jest w korekcie na rzecz umocnienia amerykańskiej waluty. Ale sytuacja euro-złotego taka specyficzna pokazuje, że poziom 4,55 jest punktem odniesienia i tam potencjalna linia szyi formacji podwójne dno staje się faktem. Ale jak widać, nie ma na razie ochoty większej na to, żeby osłabiać krajową walutę i to pomimo tego, że euro-dolar jest w okolicach poziomu 1,07. Wczoraj pojawiła się presja na polskie obligacje, ale także na obligacje na całym świecie. Jak pokazuje historia z 2011 roku, obligacje uwielbiają taką sytuację. Dlatego też moim zdaniem wraz z pojawieniem się informacji o porozumieniu rośnie prawdopodobieństwo, że polskie aktywa, przede wszystkim polskie obligacje będą kupowane oraz także, że amerykańskie obligacje będą kupowane, czyli że rentowności będą spadać, a na tym wykresie mamy właśnie wykres rentowności. I mówiłem o tej rozbieżności, gdzie pójdzie polska giełda, gdzie pójdą aktywa rynków emerging markets. Ponieważ jak zobaczymy na tym następnym wykresie, jest bardzo ścisłe powiązanie zachowania chińskiego juana z australijską walutą, a australijska waluta jest zaliczana do tych jednych z głównych, najbardziej płynnych na całym świecie i widzimy, że słabość chińskiej gospodarki i chińskiej giełdy przekłada się także na słabość chińskiego juana, na słabość australijskiej waluty, czyli to powiązanie jest bardzo naprawdę silne. Dlatego też pytanie jest takie prowokacyjne tego tytułu, gdzie pójdzie polska giełda? Czy ona wybierze zachowanie rynków emerging markets wspomagane tym, co się dzieje przez chińską walutę, chińską giełdę, czy też wybierze tendencje wzrostowe, które są generalnie obserwowane na całym świecie. Dlatego też następny wykres pokazuje już indeks Hang Seng, który dzisiaj znowu spada. W momencie tworzenia tego wpisu mamy nowe wielotygodniowe minima, tendencja spadkowa jest zachowana, nic tutaj się nowego nie dzieje. Indeksy giełdowe w Chinach zupełnie lekceważą informacje ze Stanów Zjednoczonych, są przebijane następne wsparcia, a kolejne są zlokalizowane w taki sposób, że jest perspektywa nawet 4-5% dalszych spadków na tym indeksie, dlatego też wnioski są bardzo, bardzo nieciekawe. Na drugim biegunie stoi Tokio, gdzie mamy tendencję wzrostową, chociaż nie ma fajerwerków, jednak trend wzrostowy jest zachowany. Mówiłem o tej rozbieżności i widać ją w Azji jak na dłoni. Chiny spadają, Japonia jest cały czas pchana do góry. Wskaźniki tygodniowe sygnalizują nam impuls wzrostowy i że ten impuls, że należy bardzo obserwować, co się wkrótce wydarzy, ponieważ takie impulsy trwają kilka tygodni, natomiast są w stanie wydźwignąć indeks bardzo, ale to bardzo wysoko. Natomiast w Japonii mamy ryzyko specyficzne. Ryzyko specyficzne dotyczy wyborów, które w lipcu będą mieć miejsce i w tym wypadku jest bardzo ciekawa statystyka, która mówi, jak zachowuje się indeks Nikkei w sytuacji, kiedy mamy okres od rozwiązania parlamentu do nowych wyborów i ta statystyka jest jednoznacznie optymistyczna. Praktycznie za każdym razem mieliśmy do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych, nawet dość solidnymi, dlatego też te perspektywy dotyczące możliwości
zmian w polityce japońskiej są przez rynek akcyjny odbierane jako optymizm, dlatego też jest rosnąca szansa, że ta Japonia będzie kontynuowała tendencje wzrostowe, co jest bardzo istotne i ważne dla inwestorów. Wracamy dzisiaj na indeksach giełdowych na Wall Street do handlu. Zobaczymy, czy uda się utrzymać Standard & Poor's nad poziomem 4200 punktów, ponieważ jeżeli tak się stanie, to ten optymizm zacznie być coraz większy, będzie szeroki i będzie zachęcał do tego, żeby w kolejnych tygodniach tendencja wzrostowa na spółkach w Stanach Zjednoczonych była kontynuowana. Bloomberg zadał pytanie swoim respondentom dotyczącym tego, czy spodziewają się kontynuacji czy spadków indeksu Standard & Poor's do końca tego roku i prawie 50% odpowiedziało inwestorów detalicznych i zdecydowana większość inwestorów profesjonalnych, że spodziewa się wzrostów indeksu, w tym wypadku Standard & Poor's, chociaż tutaj inwestorzy profesjonalni mają zdecydowanie mniejszą perspektywę, natomiast ewidentnie widać tutaj, że ten optymizm jest widoczny i co jest bardzo ciekawe, to koresponduje bardzo odmiennie z tymi wskazaniami profesjonalnych badań dotyczących sentymentu inwestorów, który sygnalizuje, że generalnie ten pesymizm jest bardzo historycznie niski. Dlatego też jestem ciekawy, kto będzie miał rację. Czy badania niezależne od Bloomberga dotyczące sentymentu, czy też Bloomberg, który samodzielnie stworzył ankietę dotyczącą perspektyw dla indeksu Standard & Poor's, z której wynika, że ten optymizm jest widoczny. Wczoraj indeks DAX nie był w stanie pokonać poziomu 16 tysięcy punktów, a to jest moim zdaniem także sygnał pewnego rodzaju niepokoju na europejskich parkietach. Ten poziom 16 tysięcy punktów rośnie na znaczeniu. Będzie on prawdopodobnie także w grze podczas dzisiejszej sesji. Dlatego też odpowiedź na pytanie, gdzie pójdzie polska giełda, jest uzależniona od tego, co się wydarzy na niemieckim parkiecie względem poziomu 16 tysięcy punktów. Przejście tego poziomu powinno uruchomić dodatkowy popyt na warszawskim parkiecie. Z danych makro nie ma dzisiaj praktycznie żadnych ważnych danych. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na dane z rynku nieruchomości, ponieważ te, które poznamy za marzec o godzinie 15 mają sygnalizować, że ceny nieruchomości w 20 największych miastach w Stanach Zjednoczonych mają mieć w ujęciu rok do roku dynamikę ujemną. Nawet najbardziej optymistyczne prognozy pokazują ujemną dynamikę, więc bądźmy przygotowani na to, że negatywne sygnały z rynku nieruchomości staną się faktem. Rzeczony już euro-dolar jakoś nie ma siły odbić. Testujemy poziom 1,07, którego psychologiczne znaczenie jest duże. Rynek boi się, że przełamanie tego poziomu będzie oznaczać pogłębienie tendencji spadkowej. Na amerykańskich obligacjach pojawił się popyt, o czym mówiłem. Natomiast takie zjawisko jest przez rynek złota dyskontowane w sposób prospadkowy i jeżeli przejdziemy ostatnie minima, to być może będziemy świadkami wkrótce spadku w okolice poziomu $1900, ponieważ równolegle, jeżeli zobaczymy inne surowce, a w tym wypadku moim zdaniem warto zwrócić uwagę na cenę ropy naftowej, która na małej aktywności konsoliduje się tuż nad poziomem $70. Więc jeżeli ten poziom $70 zostałby przebity, to surowce znowu zaczną wskazywać na negatywne scenariusze na rynkach ryzyka i tego się po prostu można obawiać. I na koniec Bitcoin. Ze względu na to, że wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach doprowadziły już do dynamicznego odbicia od średniej 200-sesyjnej, czyli poziomu $26 000. Krótkoterminowy wykres pokazuje formację podwójne dno, więc utrzymanie nad minimami, które były w nocy i w ostatnich godzinach utworzone, jednak sprawia, że jest bardziej prawdopodobne, jest większe prawdopodobieństwo niż 50% na to, że tendencje wzrostowe będą kontynuowane. Jeżeli jednak Bitcoin zacząłby tworzyć nowe minima, no to w takiej sytuacji załamanie się tej krótkoterminowej formacji stałoby się faktem i rachunek prawdopodobieństwa znowu zacząłby sprzyjać tendencjom spadkowym, a nie wzrostowym. Na chwilę obecną
Przy tych poziomach, które obserwujemy, rachunek prawdopodobieństwa moim zdaniem sprzyja tendencjom wzrostowym na Bitcoinie i wspieraniu scenariuszy prowzrostowych na rynkach ryzyka, czyli przede wszystkim na indeksach giełdowych. Gdzie pójdzie polska giełda? Zobaczymy. Moim zdaniem jest jednak większa szansa na tendencję wzrostową niż spadkową, ale wszystko może się oczywiście zmienić. Zachęcam jeszcze raz, drodzy Państwo, tam na dole w komentarzach dajcie swoją opinię, czy spodziewać się raczej wzrostów, czy też spadków indeksu WIG20 w perspektywie najbliższych dni. Zobaczymy, czy ten sentyment będzie powielony późniejszym zachowaniem naszego parkietu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 będzie nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Do zobaczenia. Życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.